Jakie cechy powinny mieć dobre media chrześcijańskie, no poza już samym tym dobrym scenariuszem, nie? Bo mówię, scenariusz, no to oddzielna. Tu Paweł mówił, że w tej książce, tak, i w tym wywiadzie z tym Autor mówi dużo na temat tego i w wywiadzie, i w książce samej można zobaczyć, na temat tego, że cechy dobrych scenariuszy są bardzo podobne. On twierdzi, się z tym zgadzam, że one są wpisane właśnie w stworzenie, że Bóg zbudował w nas taką pragnienie pewnego życiowego scenariusza i to się powtarza w Biblii i w dobrych filmach. Jest, Pawle? Świat według Hollywood nazywa się, taka różowa książka. Przepraszam za kolor, nie mój, nie? Świat według Hollywood i wywiad też jest pod jakim jest, tytułem? Chyba takim samym. Brian Godzała to jest znany, w sensie udany i odnoszący sukcesy scenarzysta amerykański w Hollywood. Ten scenarzysta jest współautorem scenariusza ostatniego bardzo głośnego filmu o Hunterze, o synu Bidena. To się nazywa, nie pamiętam, to jest quasi-dokument, taki dokument fabularyzowany i film, który po prostu wszędzie nie wolno go puszczać w Stanach. Także to był przez chwileczkę, jak ktoś chce, to mogłem pokazać po angielsku, pokazujący właśnie niemoralność tej władzy demokratycznej w tej chwili. Zacznijmy będziemy pracować w grupach. Chciałem, żeby każdy z tych punktów sobie przedyskutować. Mateusz 5:16. Zobaczmy tekst Biblii. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Nie? Tu chodziło mi o tę frazę, nie? Że nasze postępowanie chrześcijańskie nie może być ukryte. Nie? Że tu jest wręcz nakaz. Tak mamy świecić, żeby ludzie widzieli. No, ktoś powie, no ale to chodzi o nasze osobiste świadectwo. Nie? No, ale ja powiem, a dlaczego świadectwo niektórych ludzi zostało spisane w Biblii? No, żeby właśnie nie poznamy apostoła Pawła na przykład osobiście, ale poznamy jego świadectwo przez media, bo książka, Biblia jest księgą, czyli należy do świata mediów, czyli docierania z historią jednej osoby, czy Bóg, czy człowiek, do innej osób. Wracając do tego tekstu, zobaczcie, jest, aby ludzie widzieli. No i teraz możemy się zastanowić, co mają widzieć. Nie? No tu wasze dobre życie. Nie? Możemy zobaczyć jeszcze inne teksty. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Tak, tu miłość i jedność jest dokładnie w takim samym zdaniu sformułowana. Jedno w 13 rozdziale, drugie w 17. No i dalej mówię, świat musi to zobaczyć. Nie? Oczywiście tym pierwszym kontaktem no to jesteś ty. Nie? To twoje życie, twoja historia, scenariusz twojego życia, twoje świadectwo niekiedy opowiadane, a niekiedy obserwowane przez ludzi. Nie? Jest tym pierwszym sygnałem, które dociera, aby widzieli dobre czyny, dobre zmiany w tobie. Czy to będzie twój mąż, twoje dzieci, sąsiadki, sąsiedzi, pracownicy i tak dalej. Nie? Mamy ten przykład, jak nasz brat Czech nawrócił się dzięki świadectwu swojego pracodawcy. Nie? Czyli historia jednego przeszła na drugiego. Nie? Niekiedy działamy w grupie albo jako Kościół. Nie? To wtedy nasze wspólne oddziaływanie, bezpośrednie, ale bezpośrednie. Ten człowiek, albo my do niego przyjedziemy, albo on do nas przyjedzie. Nie? No i jest ten trzeci poziom medialny. I teraz chciałbym, żebyście w grupie podyskutowali nad tym. Mamy 3 przykłady, jeszcze pewnie by więcej takich rzeczy można w Biblii znaleźć, aby ludzie widzieli wasze dobre czyny, waszą jedność, waszą miłość. Nie? W jaki sposób, jakie pomysły macie, jak to przedstawić, bo to są ciężkie rzeczy, wiecie, trudne takie. Jak przedstawić nasze dobre czyny, naszą jedność, naszą miłość za pomocą szkiełka, nie? Za pomocą mediów. To nie jest łatwe. Pamiętacie taki filmik z jednego ze zjazdów, tam chyba z 3 miesiące temu,
jak się ludziom podobał, jak typowa niedziela, tam coś w naszym kościele, czy coś takiego, pamiętacie? To ludzie bardzo się tym cieszyli, czy tak no, z zainteresowaniem to oglądali i to im się podobało, nie? Czy na przykład ślub Euniki i Szymona, nie? Zrobiliśmy live, nie? I 600 osób to oglądało, więcej niż nasze odcinki programów codziennych, a tam chyba 2000 jest teraz na liczniku. Bo ludzie chcą zobaczyć ślub, nie? Często pytają na ewangelizacji, no ale jak ślub u was wygląda? No to za pomocą mediów przenieśliśmy ich w ten świat, nie? Także to kilka takich inspiracji, a w grupach chciałbym, żebyście no, jeszcze dołożyli teraz swoje pomysły. Jak tę nową jakość życia, jaką mamy w Chrystusie, jak pokazać za pomocą mediów, nie? Do dzieła. U nas mamy takie myśli główne, współpraca całego Kościoła na rzecz telewizji. Czyli żeby było widać zaangażowanie każdego w ten projekt. Poruszanie tematów, różnorodnych tematów, żeby dotrzeć do wiele grup społecznych i zainwestowanie właśnie w te rolki takie prezentujące skrót jakichś tam szerszych tematów. Okej, czyli za pomocą takich krótkich tematów, rolek, zachęcanie do obejrzenia większej ilości. Tak, no tu rozwinę tylko ten punkt zaangażowanie wszystkich, no to udział w zjazdach, nie? Jak możemy pokazać wielu ludzi i takie uśmiechnięte twarze, no to robi wrażenie, nie? Czy takie wywiady z wami, które na gorąco są robione, ale też jak się rozjedziecie, to udział w komentowaniu, nie? No, mamy ten program główny, no i tam niekiedy jest 10 komentarzy, nie? No to, a nasz cały projekt no, liczy kilkaset osób, nie? 1000 darczyńców, a komentarzy 10, nie? No to słabo wygląda, nie? Że ktoś pomyśli, a to tam pewnie... Nie? Także to taka, myślę, trochę wjeżdżam wam na ambicje, nie? Żeby no, tam ten komentarz jakiś, nie musowo słuchać całego programu, no bo po temacie, czy jakieś będziemy może robić właśnie pigułki takie z tych programów, ale żeby przed głównym programem, żeby tam jakiś ślad od was się codziennie pojawił, nie? Jeszcze jedną taką myśl tutaj mieliśmy, żeby odpowiednio archiwizować nasze programy, które już mamy, playlisty, hasztagi, katalogowanie i tak dalej, żeby łatwo było do nich dotrzeć. Dziękuję. Tak, dzięki, że to powinno być takie na tacy, nie? Okej, dzięki. To która grupa? Michał był jednym z ostatnich, to teraz pierwszy prawie. To u nas z takich konkretnych pomysłów to na przykład jak powiedzmy jedzie jakiś brat 1000 kilometrów na zjazd z Niemiec, z Regensburga, Mirek konkretnie i nagrywa, że no wyjeżdża i wiesz, potem kolejna osoba i też na przykład Krzysiek z Koszalina i to zlepiamy w jakąś tam całość, jak oni już tutaj dojeżdżają, też jest jakieś tam kolejne ujęcie, no nie? Albo jeszcze mieliśmy... I jeszcze później jak wyjeżdżają, czy są zadowoleni, można ich spytać, nie? No dobra, Oczywiście. jechałeś 1000 kilometrów i Tak. czy było warto, nie? Tak, też reportaże z akcji ulotkowych, tak jak to wygląda, jak też się zbieramy gdzieś w samochodzie, coś tam o czymś rozmawiamy. Tak, takie no właśnie kulisy, no nie? Okej. Dobry pomysł, dzięki. No to u nas taka myśl, że no ludzie na ogół poszukują coś w internecie, treści zgodnych z ich zainteresowaniami, więc może pokazywać takich ludzi, którzy mają jakieś zainteresowania, pasje, a jednocześnie są chrześcijanami. Po prostu pokazać, że to nie są nudni ludzie, którzy tylko się modlą, ale też robią coś innego, a to coś innego mimo wszystko nie przesłania im Chrystusa. Dzięki. Ja trafiałem na takie programy, Aha. gdzie w ogóle nie szukałem akurat treści właśnie w ten sposób. No, akurat, ale szukałem treści jakieś takiego na temat motocykli, nie? I na amerykańskim YouTubie i po prostu okazało się, że na końcu gościu na przykład pisał Jesus loves you, nie? I taki klimat, nie? I nagle się okazuje, że on coś tam, albo jak gdzieś tam jeździ i nagle jakiś tam cytat z Biblii wstawia. Ni z gruchy, ni z pietruchy. To takie coś, Tak, nie? no w Ameryce to jest właśnie całkowicie normalne. No i my możemy się te dobre wzorce
przekierowywać do nas, nie? Ja tylko mówię, że to jest trudne, nie? Ale trzeba twórczo myśleć nad pomysłem. Czy z grupy Radka II jest ktoś zastępca prowadzącego? My podobnie tutaj jak poprzednicy, kulisy bardzo są interesujące, fajnie się to ogląda. I tutaj troszeczkę mieliśmy w takim kierunku, że pomysły są, tylko gorzej z realizacją. Czyli pokazać się. Mhm. Osobiście ja na przykład, to jest dla mnie trudność. Do tej pory nigdy tego nie robiłem, a no, pracuję nad tym, żeby coraz bardziej być aktywnym. Coraz bardziej pokazać. Właśnie wyciągnąć telefon, coś nagrać, wrzucić, pokazać. Nie? Jesteśmy tu, robimy to. Tak. I takie ciekawostki. Nie? To są właśnie krótkie rzeczy wtedy i to jest zachęcające. Coś takiego. Czyli to przełamać się do realizacji, pokazać się. I pamiętajcie, że media to nie znaczy tylko telewizja Idź Pod Prąd. Czyli to, co wy robicie, niekoniecznie musi trafić akurat na główny kanał, nie? Możecie na swoim Facebooku, na swoim Twitterze czy Instagramie jakieś zdjęcia, jakieś swoje rolki, o tu właśnie tak, jadę na zjazd, nie? To możecie sami dla siebie zrobić i dla swoich znajomych, nie? Że tu media to nie znaczy, że coś trzeba pokazywać w czasie głównej oglądalności naszej telewizji, nie? No bo to rzeczywiście no, jest jakaś selekcja tych materiałów, ale na swoje kanały możecie różne fajne rzeczy wkładać i wymyślać, nie? Taki jeden z takich pomysłów, no to siedzi Jakub, ten Jurasek, Czech pod zlewem, nie? I montuje syfon, nie? I tam coś gada, nie? Dlaczego on ogląda telewizję, czy coś takiego, nie? No to każdy sobie może, czy Boguś, jak tam w warsztacie, nie? Czy jeszcze takich dużo innych rzeczy fajnych, to możecie robić i u siebie puszczać, a oczywiście nam podsyłać, gdzieś może nam spasuje do jakiegoś programu, czy jakąś sklejkę, czy przerywnik, także dzięki za pomysł. Piotrze, może ty? No myśmy mieli takie pomysły. No, jeden to zdjęcia z jakichś wydarzeń publikowane w jakichś mediach społecznościowych. To tutaj nas natchnęło to zdjęcie wasze po powrocie. Tam dużo tych lajków było. No i takie pomysły na programy. Reportaż o grupie biblijnej. Pokazanie jak się ma osoba czy osoby niepełnosprawne w naszym kościele. O, to jest fajny temat. No i takie coś, no to już chyba za późno, chociaż kto wie, jakieś takie migawki z tego, co się działo około procesu. Jakaś taka krótka forma, co może by to też no, pokazało, no to ile ludzi było w to zaangażowanych. No to Tak, tyle. można by taki zrobić, taki niby jakby tutorial chyba to się nazywa, czy jak założyć grupę biblijną, nie? I później pokazać świadectwa kilkorga z was, jak te grupy funkcjonują. To jest świetny pomysł, nie? Kto jeszcze? Zbyszek? Takie pomysły, że dobrze jest pokazać jakby kulisy tam prac. Tutaj mówiliśmy o tym, że dość dobrze się oglądało wpadki, takie krótkie materiały. Więcej wpadek, tak. Wydaje mi się, że też dobrym pomysłem byłoby pokazanie na przykład opieki nad dziećmi na tej zasadzie, że jeśli chcemy przybliżyć do nas jakichś ludzi, to trzeba by im było pokazać, co mogą zyskać, jaką będą mieli korzyść. Tak? To nie będzie miało nic wspólnego z ewangelizacją, ale może przybliżyć innych, czy do telewizji, czy do organizacji. Potem być może się czymś więcej zainteresują. No i tak jak tutaj już kolega powiedział, no to właśnie nagrywanie jakichś materiałów tematycznych, w których można sprzedawać jakieś dodatkowe treści, które bardziej nas interesują.
Nie wiem, na przykład tu była mowa o motocyklach, ja dołożę jakieś majsterkowanie, może Marek coś z jakiegoś... tak, Marek całą listę jest w stanie przygotować związaną z... Jak się wspiąć na komin, tak. Jak pomalować komin. Okej. No to takie rzeczy. Dzięki. Jeszcze widzę... Ja chciałem tylko dodać, bo mnie zainspirowała jedna rzecz o tym, co tutaj Piotr powiedział o tych zdjęciach i spojrzałem na Pawła i podczas naszej otwarcia wystawy Biblii on opowiadał taką historię o pewnym panu, który robił albumy ze swojego życia, nie? I ja tak sobie teraz pomyślałem, że może powinniśmy wydawać taki album roczny działalności całego Kościoła i projektu i na przykład album z procesu też nie byłby złym pomysłem. Mamy dużo chyba materiałów takich, nie? I tak zebrać to w jedną taką fajną książkę, myślę, że to byłby dobry pomysł. Okej. Przypominam, że właśnie na Instagramie najlepiej oglądają się takie grupy zdjęć. Nie wiem, jak się to nazywa, ale jak się tam... Jak? Karuzela. No kilka zdjęć, no nawet tam byle jak, nie wszyscy muszą tam wszystko... Chodzi mi o to, że no nie jest jedno zdjęcie, tylko fotorelacja, nie? Że to na Instagramie, nie? To tam zrobić kilka ładnych zdjęć i ludzie oglądają, nie? Tam myśmy trochę się starali, to na palmie, to pod drzewem awokado, to jeszcze gdzieś tam pomyśl dziś tego, ale i tego typu zdjęcia same już robią robotę w internecie. Nie wiem dlaczego, nie? Mi to się nie chce oglądać tam cudzych zdjęć, ale no tak świat funkcjonuje, no to dobrze. Jeszcze kogo nie mieliśmy? Tomek, jakiś pomysł u was nowy, oprócz tych, co były? Może nowy to on nie jest, ale pomysł, od którego chyba odeszliśmy, bo pamiętacie, były kiedyś takie tag life'y, czyli takie krótkie wstawki odnoszące się do wypowiedzi różnych osób i to szczególnie wśród młodzieży teraz byłoby bardzo mocno oglądane, jak są kampanie wyborcze i tak dalej, żeby wyłapywać wypowiedzi tych wszystkich, którzy są na tych scenach politycznych, tudzież wypowiadają się na jakieś inne tematy. Krótkie odnośniki, co wy na ten temat sądzicie. Tak, to Mencen wypowiadał się odnośnie tego, że on sądzi, podejrzewa, uważa, że on podejrzewa, że nie wie i wasze podejście odnośnie tego, że no to facet sam się podejrzewa, że nie wie, o co mu chodzi, a mówi o wolności słowa, no mówi o poważnej rzeczy, nie? I nie wiem, czy tam muzyczka w tle Snoop Dogga będzie dobra z okularkami, tam cygarem, nie? Tak jak w tych tag life'ach było, czy tam jakąś inną dobierzecie lepszą, ale właśnie takie 15-sekundowe tag life'y, które są odnośnikami do wypowiedzi ludzi ze scen politycznych, czy tam ludzi z jakiegoś innego świata show biznesu i tak dalej. I wasze do tego ustosunkowanie plus jakiś fajny materiał dźwiękowy, to jest coś, co było kiedyś tutaj. A nie ma, a duża oglądalność tego była, a szczególnie teraz przy okresie wyborczym to może spowodować, że ci ludzie, którzy nigdy tutaj nie zaglądali, zaczną. Okej. Tak, to jest też fajny pomysł i tu możemy go trochę wzbogacić, bo zwykle on w przestrzeni medialnej funkcjonuje jako jakaś taka beka, naśmiewanie się czy krytyka, nie? A my możemy zrobić też chwalić od czasu do czasu kogoś, jak coś mądrego powie. To też zachęcam do tego typu działań. Paweł jeszcze chyba nam został. Mówiliśmy o tym, że dobrze jest robić rzeczy takie tak zwane live'y, żeby to było niereżyserowane, żeby jednak, bo ludzie wyczuwają bardzo szybko reżyserkę z jakiejś tam i nadawanie ról, co nie mówię, że nie, bo są i filmy i tak dalej, ale tutaj proces, przykładem tego jest proces wokół, ta widownia, którą mieliśmy na zewnątrz przynajmniej, że to nie jest szkiełko, co prawda, ale jednak nosi pewne znamiona takiego szkiełka, bo ludzie, ci policjanci gapili się na nas przez tę godzinę, czy tam 3 godziny bez przerwy, bo niczego innego do roboty nie mieli i teraz oni musieli jakieś wnioski wyciągnąć. I to jest tego rodzaju rzecz, o której myślę, że powinno nam zależeć, żebyśmy pokazywali, żebyśmy byli sobą też przede wszystkim, bo to moja myśl jest tutaj taka, że że
nadchodzi czas, kiedy będzie można sfejkować wszystko. I niestety tak, ale z drugiej strony ludzie będą mieli mamy już coraz większą zdolność do rozpoznawania fejka. Dlatego będą się nam przyglądać i dla nas, ja tam bym tak radził, żeby każdy z nas pomyślał, żebym był naturalny, żebym był wszędzie sobą, bo naprawdę na dłuższą metę to się nie uda. Zrobią średnią i wyjdzie kiepsko. Żebyśmy byli naturalni, w naszych produkcjach, natomiast takich medialnych, myślę, że właśnie tak, ci, którzy nie kręcą, czyli filmów mam na myśli, powinni być naturalni. Bądźmy, bo ja nie kręcę, to Paweł, bądź naturalny, zachowuj się normalnie, nie udawaj więcej niż jesteś, co jest trudne oczywiście, a ci, którzy i jednocześnie dajmy się kręcić. Ja to często widzę, że takie rzeczy, że ktoś podchodzi ja sam podchodzę może z aparatem, o nie, to nie. No właśnie, jeśli mamy być kościołem, który wychodzi do ludzi i chce się pokazać, to przećwiczmy sposób, ale czego mam się wstydzić? Jak mówi Żałosiak, wszystko jest nagrywane, nie? Wszystko jest nagrywane, część z tego pokażemy ludziom, chyba że ktoś udaje bardzo i rzeczywiście, więc nie udawajmy, a nakręcajmy. I Gosia tu przypomniała ten taki trochę karkołomny pomysł wchodzenia do czyjś tam pokoju, nie? To było na wyjeździe. Ja nie radzę. Osobiście ten pomysł uważam, że jest karkołomny, no ale ktoś tam wlazł do sypialni czy którejś tam z pary i zaskoczył. No to nie było tam udawania, nie? To widać było. Ale coś takiego, no nie? Z wyłączeniem tej sypialni i tak dalej, żeby jednak chodzić po ludziach i zapytywać ich, co myślisz? A jak? I to jest ciekawe. Ja bym to coś bym obejrzał, bym chciał kogoś poznać, to bym takie coś chciał zobaczyć. Okej. Tak, takie podsumowanie bardzo dobre, Pawle, zrobiłeś, dziękuję. Chyba wszystkie grupy się wypowiedziały, tak? Ja chciałem jeszcze dodać jedną rzecz. No. Odnośnie tego, co wspomniał Tomek, że duet Tymka i Czarka na jednym z programów tutaj, który był tam, nie wiem, parę dni temu, czy tam może tydzień, to był the best, nie? No taki komentarz, ironiczny komentarz polityczny, że mnie się oglądało po prostu jak z bajki. Dzięki, ale podsumujmy to, aby ludzie widzieli, no to co Paweł powiedział, muszą widzieć autentyczność, czyli my musimy tacy być, no a potem mieć technikę, żeby tę autentyczność pokazać, ale absolutnie nie udawać, nie? Bo aby ludzie widzieli miłość, jedność, dobre czyny, no to one muszą najpierw w nas być, nie? A potem mamy myśleć, jak to pokazać, nie? Tylko że nie udajemy, jesteśmy naturalni i to jest nasz największy atut. Wszyscy będą udawać, wszyscy będą kreować rzeczywistość, nie? Jacy oni są fajni, jak kochają swoje żony i tak dalej, a my nie musimy tego udawać. My możemy pokazać rzeczywistość, nie? Dalej takie punkty, które chciałbym przy właśnie cechach telewizji, to zobaczcie list do Galacjan, 1 rozdział, 10 werset. A teraz czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. No, to do telewizji chyba też, nie? Się odnosi. I to jest trudne, nie? Bo z jednej strony mamy przykuć uwagę widza, zdobyć widza, ale z drugiej strony mamy się mu nie przypodobywać, tylko cały czas starać się podobać Bogu, nie? Czyli można zdobyć ludzi, tak jak mówiłem pod sądem, nie? Piwo za darmo, nie? No to wtedy to jest przypodobanie się ludzi, nie? A zbawienie za darmo, no to tam już mniej przyjdzie. Także to trzeba też brać pod uwagę, żeby nie przesadzić z formą czy z taką chęcią jakiegoś upodobnienia się do świata, czy takiego kokietowania świata, nie? Mówienia nieprawdziwych komplementów światu w jakiś sposób, jacy jesteście piękni, fajni i tak dalej, bo mamy mówić prawdę, nie? I mamy się starać Bogu przypodobać, a nie ludziom, nie? To taka też każdy powinien mieć to na uwadze. 1 Koryntian 4, 1, 2. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy
tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. To jest trochę podobne do tamtego, ale tu jest słowo szafarz, czyli ekonom taki, nie? Czyli, że Bóg dał nam pewne dobra i my teraz mamy nimi gospodarować, nie? Tu głównie jest mowa o tych szafarzu tajemnic bożych, czyli prawd Pisma Świętego, że mamy je umiejętnie przedstawiać, ale myślę, że możemy to rozłożyć na także inne dobra, które nam Bóg daje i żeby właściwie nimi gospodarować, nie? Na przykład pieniądze, to jest też to dobro, którego szafarzami jesteśmy, nie? I tu trzeba uważać, żeby z jednej strony trzymać tę jakość, nie? Ona związana jest z pieniędzmi, bo to trzeba wydawać na sprzęt, na ludzi do obsługi tego sprzętu, ale też, żeby no, nie pójść w taką no, megalomanię sprzętową. No. Są telewizje, które zaczynają od tego, że nakupią drogiego sprzętu i co? I nikt tego nie ogląda, nie? A mają wypasione studia i tak dalej, i tak dalej. Myśmy szli taką drogą organiczną. Jedna kamera, druga kamera, lepszy mikrofon i tak dalej, lepsze studio i to wszystko rośnie w miarę potrzeb. No to widzicie, że to są dobrze lokowane pieniądze. Oczywiście tam zawsze się coś tam zmarnuje, ktoś nie dopatrzy, ale mam nadzieję, że wasza ocena ogólna jest też tutaj pozytywna. Nie? Widzieliśmy przykład też w Orlando, jest wielki budynek, tam nazywają go, już nie pamiętam jak, ale jakoś żagiel chyba, czy tak? Garbus, bo taki ma kształt, nie? Taki wieżowiec i że tam rzekomo ma być chrześcijańska telewizja. Już 10 lat budują, nie? Już wiecie, technika poszła całkiem gdzie indziej, no bo 10 lat temu no to jeszcze dominowały te telewizje stacjonarne, przeróżne, a teraz to się już bardzo lawinowo zmienia, a oni dalej budują i jeszcze nie wystartowali. Wczoraj na live'ie było coś takiego fajnego powiedziane. Czarek powiedział na śmieszek. Leszek na śmieszek. I też pokazać, że chrześcijanie potrafią się śmiać, mają poczucie humoru, bo ludzie myślą właśnie w taki sposób, że to już są tacy poważni ludzie, że nie potrafią, coś takiego radosnego właśnie, jakieś takie... Może więcej w naszym programie Wiadomościach, czy o 18, czy w tej o 13, jakiś taki fajny, oczywiście fajny humor, nie głupi, tylko no tak jak właśnie nawet te komentarze czasami są takie fajne, z takim uszczypliwym, inteligentnym komentarzem do jakiejś relacji, no jakiś taki humor. Okej, czyli więcej żartów. Dobra. Możecie nam podsyłać dobre kawały. Nie? Są także chrześcijańskie kawały, czy takie trochę katolicko-chrześcijańskie, powiedzmy, nie? Kiedyś to tego sporo było, teraz mniej. Dobre karykatury, czyli dobry szafarz z oddaniem. To już tylko pokażę fragmenty. Możecie sobie je przeczytać, bo to jest dość oczywiste. Teraz właśnie ten charakter pospolity czy plebejski, nie wiem jak to nazwać, nie? Że Jezus rozpoczął swoją działalność publiczną właśnie od wesela. Nie? Myśmy zaczęli z Marianem Kowalskim. Myślę, że to jest no, dobra analogia, że weszliśmy, że tak powiem, od razu do masowej widowni pospolitej, tak zwanej. Nie? To jest najtrudniejsze, bo jeśli siedzimy w chrześcijańskiej widowni, no to kogo my zdobędziemy? No możemy budować, ale nikogo nie zdobędziemy. Nie? Dlatego to jest ważny element, żeby nasza telewizja docierała do zwykłych ludzi. Nie? Ona musi mieć coś, ci chrześcijanie muszą tak mówić, takie tematy poruszać, tak to pokazywać, żeby człowiek niezainteresowany wcześniej chrześcijaństwem chciał to oglądać. Nie?
na przykład filmy chrześcijańskie, no rzadko są dobre. Nie? Bo one są takie mocno dydaktyczne, przewidywalne, jeszcze często dość niskobudżetowo zagrane, także to takie słabe jest, nie? Ale jest kilka filmów wybijających się. Jeden z lepszych filmów chrześcijańskich jest zrobiony podobno przez niewierzącego człowieka. Mam na myśli film Zmartwychwstały, nie? To chyba niewierzący, tak przynajmniej gdzieś tam czytałem. I on rzeczywiście fajny film zrobił. To się oglądało. To się oglądało, chociaż to jest o chrześcijanach, nie? A z innymi jest gorzej, nie? Także no, Jezus poszedł na wesele i tam dokonał cudu. Bierzmy niech ten przykład pójścia na świeckie wesele, niech nas tam bije po głowie, kiedy będziemy myśleć nad różnymi produkcjami medialnymi. Dobra, maksymalny zasięg. Trochę już o tym mówiłem. No zobaczmy z Ewangelii Łukasza. To jest właśnie ten przykład, kiedy Jezus mówi do takiego naturalnego amfiteatru. Nie? To nie będę rozwijał, no ale tu macie parametr. Mateusz 10:25. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia. Co słyszycie na ucho, głoście na dachach. Nie? I tam to jest, no, dachy to kolejna akustyka, że wychodzisz wyżej, ponad zgromadzony tłum i wtedy cię lepiej widać i słychać. Apostoł Paweł, no, widzimy w jaki sposób dostał się do tej największej oglądalności, czyli do Areopagu, nie? Gdzie cała elita się tam zbierała i mógł do nich przemawiać. A na rynku każdego dnia, zobaczcie, jest miejsce, znowu takie pospolite, i jest częstotliwość nadawania każdego dnia. Po pierwsze, musimy zachować regularność, nie? Bo nasze programy chaotycznie się ukazywały. Nawet co niedzielę były nagrywane, czy to tydzień, ale ta obróbka, nie? Bo nie robiliśmy na żywo, tylko z obróbką. No i wiecie, mieliśmy tylko ochotników, no to raz się komuś ochota większa zrobiła, raz mniejsza, nie? I niekiedy było nauczanie, a po 10 dniach było dane, nie? Samo na kanał. I raz to było we wtorek, raz w sobotę, raz gdzieś w niedzielę i to tak, wiecie, jak ktoś by chciał nas znaleźć, co tam nowego, to by nie znalazł, nie? On mówił, musisz mieć regularność. No, taka minimalna regularność to jest raz w tygodniu, bo raz w miesiącu kto będzie pamiętał, nie? Raz w tygodniu, jakiś tam czwartek, niedziela, świątek, piątek, nie? No, że musi być konkretny dzień. No, mówi, no idealna regularność to jest codziennie. I zobaczcie, tam kilka rzeczy się złączyło, Marian Kowalski, Unika, tego, śmego, ale zaczęliśmy nadawać codziennie i na żywo, bez zwłoki, nie? I to zaczęło się oglądać, nie? Czyli tu, zobaczcie, wzór apostoła Pawła, rynek, czyli Marian Kowalski i każdego dnia 1 lutego 2016śmy zaczęli i no jeszcze na Areopagśmy się nie dostali, ale wybory przed nami, zobaczymy, idziemy po wolność. Dalej, zobaczcie, apostołowie już na samym początku mieli 2 rodzaje programów, można tak powiedzieć, z grubsza. Nie? Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Świątynia mieściła wiele tysięcy ludzi, w zależności tam od miejsc, nie? Bo tam się coraz mniej mieściło, ale na tym wielkim tym przedsionku można świątyni, no to tysiące ludzi i też były no, specjalne takie udogodnienia, pewnie jakieś podwyższenie czy coś, że różni tam mówcy mogli przemawiać. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca.
nie? Czyli mamy dwa poziomy. Programy masowe, gdzie oni przemawiają do tłumów i programy bardzo takie kameralne, specyficzne, być może zamknięte w takim sensie, że małe grupy i tak dalej, nie? No to widzicie, że też staramy się robić, nie? Następny, tu maksymalny zasięg, następny punkt, nasze mówienie, nasze przepowiadanie do ludzi musi być w kontakcie z aktualnymi wydarzeniami, czy to politycznymi, czy obyczajowymi. Niekiedy jedno i drugie, jeśli jest afera obyczajowa w polityce. Na przykład Jan Chrzciciel. Nie? Pamiętacie, że on publicznie głosił, że Herod nie może żyć z żoną tam swojego, nie wiem, brata czy kogoś. Jakieś tam były tego typu no, obyczajowe skandale. I Jan Chrzciciel, mając dość dużą już publikę, nie? No, bo on był rozpoznawalny z różnych tam powodów, głosił to do tych tłumów, tak aż go wstrącili do więzienia, nie? Czyli widać, że wiedział, co się dzieje w polityce i swoje kazanie odnosił do tego, co się dzieje aktualnie w polityce. Podobnie Jezus. Mówiłem o tym przykładzie. Możemy go zobaczyć w jednej z mów Jezusa, Ewangelia Łukasza. W tym czasie, zobaczcie, przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, czyli działo się to na północy, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. Czyli zobaczcie, Jezus zdobywał informacje. Uczniowie, czyli jego współpracownicy, wiedzieli, że on tych informacji potrzebuje, czyli przylecieli do niego z tą informacją. Albo czy myślicie, że owych tam 18, na których upadła wieża przy Syloe, nie znamy tego z historii, no jakieś w skali całego globu niewielkie wydarzenie, ale lokalnie to była poważna tragedia i zobaczcie, Jezus odnosi się do nich w swoim kazaniu, nie? Czyli komentuje rzeczywistość grzechu i nadchodzącej kary za grzech, nie? W kontekście wydarzeń politycznych, bardzo bliskich, nie? Takich, które Żydzi przeżywają. Czyli zobaczcie, to samo, co robimy w telewizji Idź Pod Prąd, nie? Podobnie piękny opis śmierci Heroda został w Biblii przedstawiony. Nie? To jest wydarzenie polityczne, ale zobaczcie, związane z Kościołem, bo on prześladował Kościół i tu Piotr z lubością zawsze cytuje z Biblii Gdańskiej, że jak to się stało? Roztoczon właśnie, nie? I ten opis wydarzenia politycznego jest w księdze, świętej księdze w Dziejach Apostolskich, nie? Czyli widzicie, tu potem stoczony przez robactwo wyzionął ducha, tu jest tak trochę ładniej, a tam stoczon od robactwa zdechł, nie? Taki język trzeba by zobaczyć w tekście greckim. Nie studiowałem tego zdechnięcia, ale może ktoś tam zobaczy, jak to jest w tekście greckim. Czy tak naprawdę no, ostro, czy tam jakoś tłumacz tu trochę przesadził z tym. Przesadził, Paweł mówi. Wyzionął ducha. No to... Ale zobaczcie, jak się nam podoba, nie? Nawet błędy tłumaczy Bóg może wykorzystać. No oczywiście cała mowa na Areopagu, no to już nie będę jak gdyby no, ciągnął tego, bo wielokrotnieśmy o tym mówili, jak apostoł Paweł tu przemawia, wykorzystując i historię, i ich tam politykę, poezję i tak dalej, nie? Ale pokażę wam przykład Księga Ozeasza. Zobaczcie, początek. Pan rzekł do Ozeasza: idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Czyli zobaczcie, idź do burdelu, weź sobie prostytutkę za żonę,
żeby pokazać temu narodowi, czego ja doświadczam przez wasze bałwochwalstwo. Nie? Zobaczcie, jak ostre, jakby to powiedzieć, perswazja, nie? Jakie ostre obrazy i jaki skandal wręcz, nie? A Bóg no, wykorzystuje tę sytuację do dydaktyki, do nawrócenia Izraela, nie? Marian Kowalski był mistrzem tego typu intryg, nie? Ta zrakornica w stringach, coś przelatująca przez coś tam, już nie pamiętam, nie? Ale mu się w głowie tam nieźle wyobrażało i ludziom to się bardzo podobało, nawet niektórym z nas, nie? Śmieliśmy się z tych jego pomysłów. No to pokazuje też biblijne, że tak powiem, uzasadnienie, że kiedy odwołujemy się do burdelu czy do prostytucji, no to i Bóg się do niej osobiście niekiedy odwoływał, żeby pewne duchowe rzeczywistości pokazać, nie? To tak kilka takich cech dobrej telewizji. Na pewno można by jeszcze więcej na podstawie Biblii no, tego wyłonić, takich cech. Także jeśli macie swoje pomysły już spoza tekstów, któreśmy czytali, spoza tekstów, które powiedzieliśmy, jeśli byście widzieli jakieś teksty, które by nam wnosiły coś do pracy naszej telewizji, czyli ogólnie do mediów, poza budowaniem dobrego scenariusza, bo to jest, mówię, oddzielny temat i tego tam, no wiadomo, że to nie mówię, że nie wolno nic tam na ten temat powiedzieć, nie? Ale spróbujmy inne cechy wyłonić, prócz dobrego scenariusza, choć tak jak powiedziałem, dobra historia jest kluczem. Taką cechą, która powinna nas cechować, to jest stałość przekazu. Z tej historii z Kany Galilejskiej to Jezus zrobił doskonałe wino. I to jest też kierunek, bo nie było tam napisane, to jest chrześcijańskie wino, nie? To tutaj pijcie dobrze, bo niektórzy nawet by tego nie ruszyli. Tylko to jest kierunek, ja sobie przypomniałem w związku z tym tego C.S. Lewisa, który powiedział, że coś takiego mniej więcej, że świat nie potrzebuje chrześcijańskich książek. Już jest pełen chrześcijańskich książek i to były lata 50. tamtego wieku. Powiedział, świat potrzebuje dobrych książek pisanych przez chrześcijan. Myślę, że to też możemy wziąć udział pod uwagę w telewizji, że dobre programy, które są dobre, bo po prostu są dobrze zrobione. I nie musi być tam koniecznie nalepka, że to jest właśnie chrześcijańskie, bo to właśnie to, co powiedziałeś, że czasami ta nalepka niektórych odstraszy. Oczywiście, co poradzimy, no, ale dobrze jest, jeśli ludzie przychodzą po prostu tak szczerze, bo to jest dobre. Jeśli robimy, wiecie, lody, to są dobre lody, jak robimy wino, to dobre wino. Niech ludzie z tego powodu kupią, a potem zagadają. Super. Jeden ze sposobów. Dzięki. Na przykład mamy kilka programów historycznych, takich, gdzie nie ma słowa o chrześcijaństwie. Na przykład o pokonaniu bolszewików z Amerykanami, ten program, czy w ogóle historii polsko-amerykańskiej, czy tam o Żydach i tak dalej, nie? Że tam nie ma Ewangelii, ale te programy bardzo się szerokim echem rozeszły, nie? Znaczy tam były pokazywane w szkołach, zdaje się, gdzieś tam któryś z tych programów był używany. Także to jest tak, jakość, nie? Że to jest dobrze zrobione, fajnie, fajna muza, fajne tam dynamika tego programu, ciekawe informacje, dobry głos lektora i tak dalej. To wszystko razem, po prostu to się ma oglądać. Jeszcze może taka druga strona tego medalu, że z jednej strony takie programy, które są po prostu dobre i one przyciągają, ale z drugiej strony jeszcze przypomina mi się sytuacja, że Jezus, gdy zbierał tłumy, to często tą frazę mówił, że kto ma uszy, że zniechęcał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I pomyślałam, że też może tak być, że pewne programy powinny być rzeczywiście tylko no, takie, które mają pociągnąć tych, którzy mają uszy, że no, nie wszystkie, jakby to powiedzieć, że też te typowo chrześcijańskie, nie, które pokazują samą prawdę i one już nie próbują zachęcać jakoś do czegoś innego, tylko właśnie do wiary w Jezusa. Także, no nie wiem, takie coś mi przyszło.
Dzięki. Czyli żeby się podobać Bogu, a nie ludziom, nie? Często też widzę to w naszych programach gdzieś tam politycznych, że tam że taka kontrowersja się często sprzedaje bardzo dobrze, to znaczy przyciąga uwagę ludzi. I jeśli z takiego punktu widzenia, nie wiem, ewangelicznego, czy żeby właśnie przyciągnąć do naszej telewizji uwagę takich ludzi niewierzących, to jest taki program na YouTubie, który takie kontrowersje w historii pokazuje, tylko że on raczej takie przyziemne rzeczy pokazuje, a jest dużo takich kontrowersji, historycznych, o których też mówisz, Pawle, w naszej telewizji na co dzień, których się po prostu Polakom nie mówi. Chodzi o to, że jak tam na przykład Kościół katolicki krucjaty na Polskę wyprawił, czy coś takiego, to żeby właśnie jakąś animację na ten temat zrobić, albo właśnie jakiś taki cykl programów takich bardziej ukierunkowanych na młodzież. To znaczy tak, żeby to się fajnie oglądało, dynamicznie, żeby było, no nie? To myślę, że to by było coś ciekawego. Tak, kontrowersja. Na pewno taki program jakiś był, jak mówiliśmy o tym ślubie Kurskiego, nie? Pamiętacie? To coś tam dużo było wyświetleń. To właśnie przykład takiej kontrowersji z czasów współczesnych, podobne o cudzołóstwo w sanktuarium w Łagiewnikach. To tego typu, rozumiem, że ci chodzi, Przemek, nie? Tego typu. Ale kontrowersyjne dla Polaków jest to, że na przykład taki fakt oczywisty, że Kościół katolicki, że ta bitwa pod Grunwaldem to było pokonanie krucjaty katolickiej. O tym nikt nie powie w Polsce. Czegoś takiego. To jest kontrowersja w Polsce. To jest takie tabu, które warto by w jakiś taki sposób przystępny dla młodzieży pokazać, bo na pewno nie wiem, Piotr Setkowicz by wiele ciekawych rzeczy mógł na ten temat powiedzieć, ale nie wiem, czy by to przekonujące dla młodzieży było, a to chodzi o to, żeby Piotr napisał scenariusz, a nie wiem kto. A ktoś zrobił animację fajną. No. Aby język giętki powiedział to, co pomyśli głowa. O właśnie, no. Tylko teraz to trzeba przerobić na memy, na jakieś animacje i tak dalej. Krótkie filmiki z przekazem biblijnym. Krótkie filmiki z przekazem biblijnym. Tu byśmy mogli poszukać w internecie anglosaskich dobrych produkcji i być może tłumaczenie by wystarczyło, nie? Bo wiecie, robienie czegoś jest trudne, a tłumaczenie jest łatwe, nie? Bo całą tę tak jakśmy na przykład z filmem Genezis, nie? Myśmy nie zrobili filmu Genezis, to poza kompletnie naszym zasięgiem. Nawet oni nie dokończyli tego filmu, jak widzieliście, ale zrobiliśmy dobre tłumaczenie i jeszcze później lektora i to się ogląda już, nie? I my już nie musimy robić drugiego Genezis, nie? Jeszcze takie mi przyszło do głowy, to było wczoraj, takie obśmiewanie właśnie z poczuciem humoru. Pół Polski może jeść mięso, a pół Polski nie. Coś takiego, jakieś takie wychwytywanie smaczków takich totalnej głupoty i to pokazanie, jaka jest prawda. Może to też jakieś by coś było takiego. Super pomysł, tak właśnie. Czy ten cud, paracud w Parczewie, nie? Tośmy troszkę wykorzystali medialnie, ale pewnie można by jeszcze, nie? To jeszcze ja dorzucę. Już tutaj Holandia mnie wyprzedziła, ale pociągnę ten temat, bo właśnie jedna myśl tu się pokazuje i rzeczywiście od pierwszego wykładu mi to chodziło po głowie, że mamy przecież świetne wykłady Gosi Gazdy, Gosi Kubickiej i właśnie wspomniany Piotr Setkowicz. I teraz nawiązując do tego,
spotykamy się często z myślą, że chrześcijanie są głupi, bo uważają, że Bóg stworzył świat, a przecież XXI wiek udowadnia dokładnie to, co my wiemy. I teraz w krótkich takich, nie wiem, standach, nie wiem, rolkach tych, czy jakkolwiek i ktoś, kto krótko powie prześmiewczo, ale też nie wiem, było o tym DNA, jest drugie zapasowe, jest projektant, tak? Czyli bardzo wszyscy się teraz powołują, już ostatni bastion to jest głupi chrześcijanie, bo w naukę nie wierzą. Więc jakieś takie tego typu, ciągnąc za przemkiem, rzeczy mogłyby przyciągnąć właśnie tych niedowiarków. Dzięki. Tak, kiedyś coś takiego tam robiliśmy o tej prebiotycznej zupie, o Wielki Pierd, nie? Czy tam Wielki Wybuch. I to tam miało też jakieś, bo to na starym kanale zablokowanym, także dzisiaj nie wiemy, jak to tam się rozeszło. Ale tego typu rzeczy były. Pamiętam takie łajno dinozaura chyba, też co tam jadły te dinozaury i te rodzaje traw, coś tam, bo znaleziono odchody świeże, nie? Przez 70 milionów lat. Dorota, proszę. Chodzi mi o to, że wojna przycicha w mediach. Żeby była może jakaś relacja, może komentarz do tego, co się dzieje na froncie, ale taki pozbierany i merytoryczny, na przykład taki, jaki robi Wolski na przykład, z tym, że Wolski jest na sznurku, moim zdaniem, rządu. Czego? Rządu. No tak. No to jest trudne przebić świat w tym poziomie informacyjnym, nie? Bo nie mamy ludzi dedykowanych do tego celu. Nie? To trzeba pamiętać, że my słuchamy tego typu Wolskich i tak dalej i dopiero z tego jakiś komentarz robimy. Michał Fałek tam bezpośrednio ukraińskie źródła przegląda, słucha, no to on jak jest program, no to zawsze tam mówi te najświeższe informacje, nie? Także to programy z Michałem. Nie wiem, czy to w ogóle jest do zrealizowania, ale taki był film Piotruś Pan, czy jaki on tam miał tytuł. I tam była taka scena, jak tej umierającej mamie przedstawienie zorganizowali i ja to jakoś tak zapadło mi w pamięć. To było takie piękne, takie właśnie bajkowe, kolorowe. I tak myślałam o takiej jakiejś, nie wiem, animacji komputerowej, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, żeby jakoś tak, może właśnie tam są te opisy, że to jest z tych drogich kamieni, takie piękne barwy. Myślę, że to by takie coś krótkiego, a dla młodzieży zachęcającego, że to będzie piękny świat. Okay. Dzięki. Czy jeszcze jakaś zasada biblijna wam się kojarzy z telewizją? Z mediami? No nie słyszę, nie widzę, nie pchacie się, to znaczy, że to nie jest kwestia braku czasu, tylko już większość tych myśli padła. To powoli byśmy kończyli modlitwą. Któryś z panów ma szczególną chęć pomodlić się? Drogi Ojcze, dziękuję Ci za tyle myśli. Dziękuję Ci, że obdarzyłeś nas i wolną wolą, i rozumem, żebyśmy mogli tutaj swobodnie i tym pięknym miejscem, żebyśmy mogli swobodnie rozważać, jak Ci lepiej służyć. Prosimy Cię, daj nam jeszcze wytrwałość i przebiegłość, i żeby to wszystko wprowadzić w życie na Twoją chwałę. Amen. Amen.